12 kwietnia, 1:30. Balnica. Dyżurny siedział pod neonem, co brzęczy jak stary transformator. Nagle telefon. Dzwoni starszy gość spod lasu. Kolonia 27. Znamy się. Panowie, coś łazi mi po podwórku. Pies oszalał, teraz skomli. Jakby ktoś go wyłączył. Siedź pan w domu, nie wychodź. Zaraz podjedziemy. Facet oddychał do słuchawki i mówił jakby sam do siebie. Ten dźwięk znowu był. Taki krótki. Metal o metal. Jakby ktoś przyciął pręt i odłożył. Kiedy? Zapytał dyżurny. Co tydzień prawie. Po północy. Latarki się plączą w krzakach. Szmugiel? Panie, fajki noszą lasem, to ja wiem. Ale tej nocy to nie byli oni. Skąd wiesz? Bo mój Rajmund, pies, na nich zawsze rwie łańcuch, a dziś siedzi w budzie i wyje. Dobra, siedź pan cicho, światła zgaś, jedziemy. Wtedy pomyślałem, że nie lubię jak pies szczeka w pustkę, a potem milknie. Zawsze wtedy coś jest nie tak. Wyjechaliśmy. Jedziemy służbowym. Ja za kierownicą, z prawej Kowalski, a z tyłu Janis. Droga kończy się szybko. Zaczyna się kolejna. Światła tną noc na wąski tunel. Panowie, może sąsiad po wódce, może lis. Nie spinajcie się. Piękna przemowa chorąży, pomyślałem w duchu. A Janis? Janis w ogóle na to nie zareagował. Młody chłopak, rok służby, dopiero co skończył szkołę. Nie wiem, kogo tu jeszcze będą przyjmować, jak tak dalej pójdzie. Dojechaliśmy. Dom stoi na skraju polany. Za nim ściana czerni, jakby diabeł powiedział dobranoc. Nie podjeżdżamy pod sam próg. Stajemy dalej, żeby nie oślepiać okien. Latarka staje w bramie jak nóż wbity w ziemię. Powoli omiata tył stodoły. Kant płotu, ścieżkę przy lesie. Przez ułamek sekundy wydaje się, że ktoś tam stoi na granicy światła. Mrugam. Jednak pusto. To chyba zmęczenie. Ale Rajmund nie szczeka. Siedzi w budzie. Oczy błyszczą jak mokre guziki. Wyje krótko. Tak jakby go coś uciszyło. Dłonią. Łukiem przemieszczaliśmy się bez sygnałów. Sprawdzamy obręb i wracamy do wozu. Zimno mrozi dłonie. W powietrzu jakby metaliczny posmak. Niebo było czyste, a czuć było jak przed burzą. Wróciliśmy do auta. Ustawiamy kąt tak, żeby mieć widok na płot i skraj lasu. Kowalski patrzy. Ja patrzę. Janis z tyłu opiera głowę o szybę. Przymknę oko na 5. Jak coś szturchni. Śpi, młody. I tak tu nic nie ma, mruczy Kowalski. Silnik nie chodzi. Zgaszony. Żeby nie zdradzać pozycji. Słychać tylko chłód w karoserii i las trącący o dach. I wtedy... Słyszałeś? Pukanie. Krótkie, głuche, bez echa. Jak paznokieć o szybę. Patrzymy na siebie. Światła mamy wyłączone. To nie ćma w reflektorze. Słyszałeś? Słyszałem. Pomyślałem wtedy, że coś tu jest nie tak. Janis otwiera oczy, jakby ktoś pociągnął go za sznurek. Tam! Na wprost! Podnosimy wzrok jednocześnie. Na krawędzi tego, co widać, stoi... ktoś. Bluza z kapturem. Ręce wzdłuż ciała. Nieruchomy. Twarzy nie widać. Nie dlatego, że daleko. Jakby światło w tym miejscu nie istniało. Widzicie? Pyta Janis szeptem, ale to nie było pytanie. Za nim, o pół kroku, stały drzwi. Drewniane skrzydło bez framugi.
Bez ściany. Wbite w ziemię jak znak. Klamka błysnęła raz, jakby oddychała. Czułem wtedy, jak kark robi mi się zimny. Janis złapał za klamkę wozu. Zanim zdążył ją pociągnąć, dłoń na szybie. Nie z przodu, z tyłu. Odwracamy się. Na zaparowanej tylnej szybie odciska się dłoń. Linie jak wypalone w mlecznej mgle. Palce o segment za długie. Ślad przesuwa się w dół, jakby ktoś powoli sunął dłonią po szkle. Kowalski sięga po broń, ale palec ma na osłonie. Wie, że strzału tu nie będzie. Oddychamy równo, za głośno jak na noc. Wracamy wzrokiem tam, gdzie stał on. Nie ma go. Drzwi też zniknęły. Zostało w ziemi tylko wgniecenie. Owal jak po ciężkiej skrzyni, której nikt nie wnosił. Widziałem kiedyś coś takiego. Kilka lat temu. I też nikt mnie nie uwierzył. Wysiadamy, wydał rozkaz Kowalski. Zimno uderza w zęby. Śladu dłoni na szybie już nie ma. Jakby szkło to wciągnęło. Janis idzie do miejsca po drzwiach i świeci latarką. Wyciąga telefon. Chce robić zdjęcia. Schowaj to, mówi Kowalski bez krzyku. Patrzy na mnie, potem na młodego. Nikomu ani słowa. Nie na papier, nie na ucho. A jak zobaczysz kiedyś jakiekolwiek drzwi w środku lasu, nie podchodź. Nie dotykaj. Odwróć się i idź. Janis kiwa głową. Za długo. Widzę, jak mu się trzęsą dłonie. I wiem, że ta noc rozwaliła mu głowę na drobne kawałki. Miesiąc później. Nie rozmawialiśmy o tym więcej. Janis zrobił się cichy. W pracy punktualny, po pracy znikał. Po miesiącu złożył raport o odejście ze służby. Nie pytałem. Każdy ma swoją granicę. Jakiś czas później upały dopiero startowały. Neon znów brzęczał. Telefon dzwonił jak zawsze, ale ja już wiedziałem, że to do nas. Na wyświetlaczu nazwisko. Janis. Słyszysz? Musisz przyjechać. Natychmiast. Co jest, młody? Drzwi. Potem cisza. Taka, która nie jest pusta. I skrzypienie, jakby ktoś właśnie poruszył klamką, której nie ma prawa tu być. Dalsza część historii wkrótce. Historie z pogranicza. Tam, gdzie fikcja łączy się z rzeczywistością.